Witam Was bardzo serdecznie w mojej kuchni. Widzicie dzisiaj mięsko, no bo dzisiaj będzie obiad mięsny będę robić i słuchajcie, będzie to danie przede wszystkim, co się liczy, jednogarkowe. To jest bardzo fajne rozwiązanie teraz na wakacjach, gdzie można to przygotować to danie w domu. Możecie sobie przygotować też na działce, a nawet jak jesteście gdzieś na urlopie i macie dostęp do kuchni, wystarczy jeden garnek albo jedna większa patelnia i to danie Wam na pewno wyjdzie. Gdybyście słyszeli szumy, słuchajcie, tutaj pod spodem mam zmywarkę i zmywarka już mi kończy mycie. Także bardzo przepraszam. I słuchajcie, co będzie nam potrzebne? Ja tutaj mam kilo chyba 20, jak się nie mylę, łopatki. Jeżeli nie lubicie przerośniętego mięska, można sobie wziąć szynkę, też będzie można zastąpić szynką. I słuchajcie, co jeszcze będzie nam potrzebne? Oczywiście czosnek. Czosnku dajemy tyle, ile lubimy. Jak nie lubimy, to go w ogóle pomijamy. Będą potrzebne nam cebule, przynajmniej na kilo 20 to takie 3-4 duże cebule. Słuchajcie, nie mam wody z kiszonych ogórków, bo dałabym trochę wody z kiszonych, dobrych ogórków. Ci, co oglądają moje programy, to wiedzą. Więc zamiast wody z kiszonych ogórków dam 4 kiszone, to są malutkie ogórki, bo nie mam po prostu wody. Do tego będzie nam potrzebne, ja tutaj mam z 80 deko ziemniaczków młodych. Właśnie je moczę, żeby mi się lepiej obierały. Malutkich ziemniaczków. Jeżeli macie duże, to po prostu pokroić na mniejsze kawałeczki. Troszkę oleju, słuchajcie, przyprawy. I chyba będzie to wszystko. Także ja zaczynam. Jak coś pominęłam, to w filmiku będzie na pewno powiedziane. Słuchajcie, mam taką patelnię, taką dość głęboką. Z grubym dnem i słuchajcie, ja łopatkę już umyłam, osuszyłam ją porządnie, widzicie, ręcznikami, żeby po prostu mniej chlapała. Też mniej chlapie mięso wtedy, kiedy nie jest od razu wyciągnięte, wiecie, z lodówki, jak kiedy ma taką temperaturę takiej bardziej pokojową. I słuchajcie, ja wycinam te takie ścięgna, które mi się nie podobają i jak to wytnę, to zaraz do Was wrócę. Słuchajcie, mięsko już obczyściłam. To, co mi się nie podobało, to oczywiście mój piesek się z tego cieszy. Na patelnię dam niedużo, bo tak jak mówiłam, łopatka jednak ma troszkę po drugiej stronie tłuszczyku, więc naprawdę nie trzeba dużo. Troszeczkę oleju. Jeżeli ktoś nie lubi oleju, można na smalcu też. Także zapalę gaz i będę kroić łopatkę. Ja robię z łopatki. To, co słychać, słuchajcie, ja już sobie nastawiłam wodę, bo będzie nam potrzebna woda gorąca, dlatego już sobie nastawiłam. Łopatkę kroi... Aha, słuchajcie, chciałabym powiedzieć od razu, bo będą na pewno pytania, ile tej łopatki i jak to, na ile osób. Pamiętajcie, że jeżeli kupicie kilogram łopatki, to po obróbce, po smażeniu już w sosie, jej nie będzie więcej niż około 70 deko. 30 deko tak jakby po prostu znika. Także od razu dlatego mówię, jeżeli mam kilo 20, kilo 30, no to tak około kilograma będzie mięsa w sosie. Na takie dość spore kawałeczki. Ja akurat robię tak, jeżeli ktoś woli mniejszy, to proszę kroić mniejsze kawałki. Ale one się skurczą, także miejcie to na uwagę, bo nieraz ktoś mówi, że pokroić na takie drobniutkie. No, jak pokroję centymetr na centymetr, a on mi się skurczy, to nie będzie po prostu w ogóle mięsa widać w tym naszym sosie. Ja z tłuszczykiem lubię, także może być z tłuszczykiem, ale mówię, kto nie lubi, czy dzieci też nie lubią tłustego, kupcie szynkę. I z szynki róbcie to samo, wyjdzie taki sam. Tylko że po prostu nie będzie no tego tłustego, prawda? Także tak. Poczekamy, aż się nagrzeje i będziemy smażyć. Tłuszcz mam rozgrzany i słuchajcie, będziemy smażyć.
słuchajcie, smażymy przez pierwsze minuty, nie dotykajmy w ogóle mięsa. Ja sobie pozwalam na dużo mięsa na patelni, dlatego że, zaraz wam pokażę, ja smażę na podwójnym palniku. Widzicie? Tu są dwa ognie. To jest taki podwójny palnik i on daje po prostu bardzo dużo moc cieplna jest. I one mi się nie gotują, mięso mi się nie gotuje, tylko smaży. Smażymy dotąd, aż mięsko będzie ładnie zarumienione. Ja nie będę na razie nic dotykać, żeby mięso nie puszczało wody, a za około 5 minut będę przewracać na drugą stronę. W międzyczasie, słuchajcie, jak mi się mięsko smażyło, obrałam sobie już cebulkę i będziemy mięsko obracać na drugą stronę. I smażymy po drugiej stronie do takiego samego koloru, na złoto. W międzyczasie, jak się będzie smażyć, pokroimy sobie cebulkę. Nie musicie kroić drobno. Ja po prostu cebulę przekroiłam na pół i teraz te połówki na pół, o, i w takie, zaraz pokażę, o, takie połówki, ćwiartki kroimy. Kroimy całą cebulę. No, mięsko już się przypiekło. Słuchajcie, jak bardziej przypieczecie mięsko, to będziecie mieli ciemniejszy sos. Jak przypieczecie lekko, to sos będzie po prostu jaśniejszy. No. Ale jak mówię wam, jak pachnie takie mięsko pieczone. I ja teraz tutaj dam naszą cebulkę, niech się podpiecze. Skręciłam gaz teraz na bardzo mały, żeby nam się cebula nie spaliła, bo będzie gorzkie. Podsmażamy chwilkę naszą cebulkę. Cebulka, słuchajcie, już się fajnie podsmażyła. Zaraz wam pokażę, podniosę może garnek, żeby pokazać. O, fajnie podsmażone razem z cebulką. I teraz słuchajcie, właśnie ja daję 3 listki laurowe. O, daję ten czosnek, ale mówię, kto nie lubi, nie musi dawać. Ja daję czosnek, bo my bardzo lubimy. Do tego, słuchajcie, daję przyprawy. Przyprawy daję paprykę pikantną, a kto nie lubi, może dać słodką, ale wędzoną. Taką jedną, nawet o, 2 łyżeczki papryki. Słuchajcie. Chwilkę to przesmażamy, 2-3 minutki, żebyśmy czosnku nie spalili. Słuchajcie, po 2-3 minutkach soli na razie tutaj nie daję. Jedynie co dam, ale to też kto lubi może dać, kto nie lubi to nie musi. Słuchajcie, troszkę sosu sojowego. Ale to dla tych, którzy lubią oczywiście sos sojowy. My lubimy ten smak, także jeżeli nie lubicie, po prostu dajcie troszeczkę soli, ale tylko troszeczkę. Bo z soli to zawsze dosolić można. I zalewamy gorącą wodą. O. Aby tylko
Patrzcie, tak delikatnie przykryć mięso. O. I teraz tak, słuchajcie, nastawiamy na mały gaz, malutki, aby tylko troszeczkę się tak gotowało bardzo delikatnie. I ile gotujemy? Do miękkości mięsa. Po prostu musicie sprawdzać. Każde mięso, na każdym filmiku powtarzam, gotuje się inaczej. Jedne będzie miękkie po 40 minutach, a inne będzie po godzinie i 20 minutach. Wszystko zależy od świnki, jaka była, czy była starsza, czy była młoda, od rasy tak samo. Także ja zobaczę po 40 minutach, gdyby się Wam woda wygotowała, to po prostu troszeczkę podlewacie wodą. Także do zobaczenia za 40 minut. Przez ten czas, słuchajcie, obierzcie sobie ziemniaczki. Słuchajcie, u mnie minęło 45 minut i już Wam pokazuję. Oczywiście gotujemy pod przykryciem. One no już jest takie miękkie, ale jeszcze nie takie, żeby się rozpływało w ustach. Więc teraz daję troszkę tych ogórków. Jeżeli mówię, nie chcecie ogórków, ja bym dała wody z ogórków, ale nie mam, więc dam ogórka. Ewentualnie można też dać ogórka, po prostu ogórki przekroić 2 duże na pół, wrzucić tu 4 połówki ogórka i za te 20 minut po prostu tego ogórka wyciągnąć, bo on już tutaj swój smak dał. Ale dla mnie może być z ogórkiem. Ale pachnie bardzo ładnie. Słuchajcie, i teraz zostawiam to jeszcze na jakieś 15-20 minut. Też, żeby nie było tak rozgotowane mięso, dlatego, że będziemy dawać nasze ziemniaczki. Także uważam tak z 15 minut jeszcze. Pod przykryciem z 15 minut i widzimy się za 15 minut. Słuchajcie, minęło 10 minut i już Wam pokazuję, co dalej. Daję swoje ziemniaczki. O, tutaj. Ziemniaczków, no dajecie no tyle, ile tam uważacie. Ile Wam potrzebne. O. Patrzcie w ogóle, jak mało mięska się zrobiło. Ja mówiłam, że z mięska to tak te 30% to nagle Wam gdzieś tak wyparuje. O. Tak, i słuchajcie, ja dam jeszcze 3 marchewki. Dlaczego? Dlatego, że je się też oczami. No i żeby po prostu ładnie wyglądało, to niech będzie jeszcze tu marcheweczka i później będzie dodana do naszego jedzonka. Słuchajcie, no i do miękkości ziemniaczków, tak myślę, takie malutkie ziemniaczki to 10-15 minut i one będą miękkie. Gotujemy pod przykryciem, na małym ogniu. Minęło 20 minut. Zaraz wezmę, o, postawię. Słuchajcie, ziemniaczki już są mięciutkie. Marchewka taka al dente i taka może być. I teraz słuchajcie, co ja robię. Możecie zostawić sobie w takim sosiku, jeżeli macie ochotę. Ale ja robię to po prostu inaczej. Tutaj mam rozrobioną, słuchajcie, zupę cebulową. Jakiejkolwiek firmy, to nie musi być ta firma, może być całkimkolwiek inna. Chodzi o to, żeby pisała zupa cebulowa. Do tej zupy cebulowej dodałam, mam taką swoją mąkę prażoną, o, bo myślę, że tutaj, słuchajcie, patrzcie, tu jest tak dużo tłuszczu z tej łopatki, że gdybym dodała jeszcze mąkę na zasmażkę, taką na maśle, no to już był sam tłuszcz. Więc ja dam tą swoją. Pierwszy komentarz pod tym filmikiem będzie odnośnik, link do tej mąki takiej zasmażanej. Ja dałam tutaj, słuchajcie, 2 takie czubate łyżeczki i teraz, żeby zagęścić swój sosik, po prostu polejemy tym. O. Tak. I pogotujemy, słuchajcie, około 3-4 minut. O, rozmieszam.
3-4 minut, więcej nie trzeba. I będziemy mieli fajny, gęsty sosik z ziemniaczkami i z mięskiem. I słuchajcie, po około 4-5 minut nasze danie już jest gotowe, jednogarkowe, tak jak mówiłam. Patrzcie, jak mięsko się bardzo skurczyło. Fajny sosik, ziemniaczki, marchewka. Do tego na talerz, do tego troszkę jakieś surówki. Teraz na przykład z młodej kapusty. I mamy danie. Ja jeszcze teraz w tym momencie... Oj, pokrywka mi spadła. Słuchajcie, w tym momencie bierzemy, dosalamy, czy tam pieprzu dajemy, no co kto po prostu lubi. Ja popróbowałam i okazało się, że dla mnie jest troszkę za mało słone, więc ja dodałam tylko troszkę soli i nic więcej. Także jak się przepis, słuchajcie, podobał, ja zaraz podniosę troszkę do góry. Oczywiście będą zdjęcia. To poproszę o łapkę w górę. Myślę, że fajny przepis, jednogarkowy. Także słuchajcie, do zobaczenia. Widzimy się na następnych przepisach. Pa, pa!